Dobrze. Druga część, moi drodzy. Wróciliśmy teraz do tego, co się dzieje w pokoju numer 1. Chcę użyć przymuszenia na Nikicie. Mówię po prostu do niego. Nikita, kurwa, siadaj i spokój. Jako że on zaczął atakować, to wybieram jego na cel. Dobrze, zatem Salvi, użyj charyzmy plus dominacji przeciwko inteligencji i determinacji Nikity. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 3 sukcesy. Będą 2 sukcesy. Siadasz. Mateusz tak się patrzy na ciebie. Salvi, jak tyś mnie teraz zaimponował. A ty, Mateusz, wyjdziesz stąd teraz, zostawimy Nikitę, żeby sobie coś przemyślał i wróci do nas, jak już się uspokoi. Dobrze. Psa miejsca w budzie, masz rację. Czy jakby polecenie dotyczyło samego usiądnięcia czy siedzenia? Miałeś usiąść po prostu i się uspokoić. Takie było polecenie. Czy... Spokój nie następuje, ale usiadłeś. Wendy, ty wyszłaś już z pokoju. Nie masz pojęcia, dokąd twoje twórczynie poszły. Ale słyszysz znajome głosy w pokoju numer 1. I widzisz schodzącą po tych krętych schodach postać, która ewidentnie przykuwa wszystkich uwagę. To w takim razie ja pukam tam do nich. Tam się drą na siebie, coś tam krzyczą, tarmoszą się. Okej, to wchodzę. Dlaczego ja usiadłem? Co wy robicie? Jebiście, dołączyłeś się do naszej pięknej zabawy, a dokładniej zabawy pod tytułem Nikita z pierdolnym debilem i mnie chciał zaatakować. Mateusz, kurwa, przestań. Swoją drogą, Idzie do nas. Mateuszu, twoja kompulsja ustępuje. Od razu lepiej. Uspokójcie Jak ty tu się. weszłaś, Wendy, myślałem, że jest zamknięty. Otworzyłem, bo przecież chciałem wyjść. Chciałam tylko powiedzieć, że idzie Dona, to po pierwsze, a po drugie, jak się nie uspokoicie, Wendy tak uderza tym batem o podłogę. Nikita, masz ochłonąć. Rozumiesz? Módlcie się, żeby tamta jeszcze sobie nie poszła. I chcę wyjść. Tamta? O co mu chodzi? Nikita wychodzi, szukasz wzrokiem, widzisz ją. Siedzi nadal sama. Kiedyś tak trochę uspokaja, tak ochłania ten i chce się kierować w jej kierunku. Ja mam pytanie, narratorze, czy Mateusz jest jakby świadomy, co jemu się stało? Czy dla niego to było... Słyszałeś od swojej stwórczyni, Okej. o tych stanach dziwnych. No to ja, jak wyjdziemy, już wkładam kluczyk do pokoju numer 1 po prostu do zamka i odchodzę. Odchodzisz na zewnątrz, czy wchodzisz do pokoju? Na zewnątrz, na zewnątrz. Okej. Wendy, wybacz. Coś się stało. Brian mówiła o takich rzeczach. Przyjebałem przypadkowo Nikicie, ale należało mu się, sama wiedziałaś, co zrobił dzisiaj w moim samochodzie. On się na mnie rzucił, no. Reakcja trochę przesadzona z jego strony według mnie, ale wszystko jest już w porządku, nieprawdaż? Jak się bawiłaś? Następnym razem, jeśli chcesz mu przyłożyć, proszę, nie w klubie, gdzie mamy coś do załatwienia. Dobrze, Salvi, rozumiem twój gniew, ale słuchaj, to było jak chęć zjedzenia czekolady o 2 w nocy. Po prostu musisz temu ulec. Jak się bawiłaś, Wendy? Nie wyglądasz na zbytnio zadowoloną. Bo wychodzę i nagle widzę to? Po romantycznym spotkaniu z 2 kobietami sądzę, że nawet to by nie popsuło mojego humoru. Jestem zajęta, to po pierwsze, tak jakby, ale nie do końca. Po drugie, Nie Spotkała. robiliśmy tego. Od razu po prostu odpowiem na pytanie. Salvi, nie wiem nawet, czy Wendy o tym pomyślała.
Wendy rozdziawia buzię po prostu. Nie pomyślałam o tym. Ale dziękuję za informację. W sensie, ja nie miałabym nic przeciwko. Spodziewałam się tego po Nikicie, ale po tobie nie, Salvi. Myślałam, że wolisz po prostu kobiety. Ale Wypraszam sobie, a ja to co? Po mnie się tego spodziewałaś? po tobie spodziewałam się, że będziesz lubił wszystko. Nie, lubię tylko kobiety, odpowiadając na twoje pytanie. Okej. Faceci są tylko dobrymi kumplami. Miałeś coś powiedzieć. Tak, ale chyba nie czas na to. Co się dzieje z Nikitą? Nie mam pojęcia. Przejdźmy do niego. Nikita, jest ta dziewczyna. Kręci się troszeczkę, obserwuje, pije. Długiego drinka. Tak podchodzę do niej. Hej, ktoś tutaj był niegrzeczną uczennicą? Co proszę? Tak widz, postanowiłem podejść. Jak się bawisz? O, właściwie jestem tutaj pierwszy raz. Pokazać ci coś naprawdę super. Młoda jest dosyć. Potrafię ocenić wiek mniej więcej? No gdzieś 18. Poproszę cię o rzut na charyzmę oraz... Nie, na charyzmę. Okej. Bo tutaj bym sugerował przebiegłość, ale niestety jej nie masz. To nie jest perswazja. No, Okej. To będą 4 sukcesy? aha, w porządku, tylko... Proszę, na razie delikatnie. Bo... Jak w ogóle inne osoby są w tym miejscu? One są jakby blisko Prowadź siebie? mnie. Okej, chciałem się dowiedzieć o innych osobach, tak szybko spojrzeć. Mhm. Czy inne osoby są w tym miejscu bardziej blisko siebie, czy w tym miejscu jest bardziej takim miejscem, w którym się ludzie na początku umawiają i gdzieś idą w jakieś bardziej ustronne miejsca? Oni wszyscy idą do tych pokoi. Na ogół. Mhm. Jak tak spojrzę, to jest wolny jakiś pokój? Tak, jedynka. Oni już wyszli z tego, jest Tak, jeden. tak, tak. No to ją tak biorę. To chodź, pokażę ci, co mogę zaoferować. Dobrze. Posłusznie, chociaż niepewnie wchodzi z tobą do pokoju. Zaczyna powoli się rozbierać. Nikita też zaczyna zdejmować swoją wierzchnią część. Tak odkłada tu czapkę na... Siada tak, jak już z części, może z tej górnej części zajmie, to tak siada koło niej. Może ty byś chciała to zrobić. Co zrobić? Tak wskazuje na moją dolną część Chcesz... ubrania. Z tego, co rozumiem przy twoim człowieczeństwie, to nie zadziała. Co nie zadziała? Penis nie zadziała. Nie, na razie cały czas mam dolną część ubrania na sobie i chcę jej zasugerować, żeby ona ją zdjęła. Dobrze. Zatem to robi. Okej? I kiedy ona jest właśnie niżej, tak? I zdejmuję, chciałem się nachylić i się napić. Jak? Musiałbyś się zgiąć w pół. Okej. To co ona robi, kiedy zdejmie tą dolną część? No jest przed tobą. Teraz tak się nachylam. To nie, się nie do niej, tylko bardziej w jej stronę bliżej podchodzę. Kładę
moją głowę na jej ramieniu. Staram się tak dmuchnąć w ucho. Cała spięta. Tak, to zaczyna mnie tak masować plecy. I wgryzasz jej w kark? I po chwili tak. Dobrze. Witale. Czym, że są pieniądze? Czymże jest władza? Czymże jest przyjaźń? Kiedy można mieć witale? W tym momencie niczym. Aż do momentu, w którym dochodzisz do siebie. Cała kompulsja znika, a ty się orientujesz, jakiś syf się porobił właściwie. Wiesz, że nie wyszło zbyt fajnie. A dziewczyna jest przerażona. Wydaje z siebie taki lekki okrzyk. Przerażona, ale jednak zafascynowana tym wszystkim. Wrócę do tego. Teraz przejdę do tego, co się dzieje w głównej sali. Do nas spogląda ze schodów. A proszę, żeby każdy ze strefy VIP podążył za mną na górę. Gdzie kurwa jest Tarkowski? Właśnie o to samo miałem spytać i tak Widzieliście, rozglądam że się. wchodził do tamtego pokoju. Poszedł do jedynki. Dobra, idź może ktoś tam zapuka i do niego... Jak będzie miał wzwód, to po prostu wyjdźcie. Wendy, ty go znasz, ja wolę... O nie, ja tam nie Chcesz, żeby wchodzę. Wendy tam poszła? Mikołaj cię zajebie, jak ona zobaczy przez ciebie penisa Nikity. To prawda. Wrywam. Wybuchnie ci głowę. Idź ty. Ja pierdolę. Dobra. Idę do jedynki, pukam do nim. A, to było przedziwne. A, ktoś puka. Zobaczę. Zakrywa się swoim ubraniem trochę. Otwierasz drzwi. Salvi stoi. Najpierw założę dolną część tak szybko, tak. Yep. Widzisz mnie. Ja tylko tak głową w lewo macham. Dona. Idziemy. To już. No już, raz, dwa. I odchodzę, idę na górę. Dobrze. Dziewczyna się rozgląda za tobą, Nikito. To tyle? Sorry. Prawdziwa kocica na mnie czeka. Zabieram ubranie i wychodzę. Skurwysyn. Dobrze. Czas opisać Donę. Dona jest zjawiskowo piękną kobietą. Myślę, że wiele osób padłoby do jej stóp, gdyby zobaczyli osobę tak piękną. Dona jest blondynką. Ma włosy mniej więcej takie krótsze, ładnie równo obcięte. Piękne, długie rzęsy z niebieskimi cieniami na powiekach. Lateksową suknię, prawie że do kostek, z rozcięciem na boku, gdzie widać jej całkowicie żebra, nogę i tak dalej. A ma na głowie pewnego rodzaju taki beret, z którego wystają pewnego rodzaju kwiaty. Czarne róże. Tylko oczywiście kwiaty, nie z łodygami czy coś w tym rodzaju. Jest na szpilkach. Ma pomalowane usta. Jest bardzo atrakcyjna. To ja idę za nią, jeśli nas gdzieś tam prosi. No ja po tym jak dałem znać Nikicie, idę tam, gdzie nas prosiła, czyli na górę. Ja też idę. A czy ona jest wysoką kobietą? Nie powiedziałbym, ale ma zdecydowanie wysokie szpilki. Okej. Zatem podążacie na górę. Tutaj jest troszeczkę spokojniej, też są jacuzzi oczywiście. Wchodzicie do pokoju, który wymaga użycia karty magnetycznej. Metalowe drzwi się rozsuwają i widzicie pewnego rodzaju biuro.
Pytanie, czy ktoś idzie oprócz naszej czwórki? Nie. Chociaż osoba w ubraniu kobiety kota czeka. Jakby możliwe, żeby dać wam załatwić sprawy. Okej. No to ja wchodzę za nią do tego pokoju. Podążamy Ja za nią do również. pokoju. Ja też. Jak wchodzicie, po waszej lewej stronie nagle coś dzikiego próbuje skoczyć na was. Wow! Ja pier... Patrzycie? W klatce z kratami znajduje się czarna, pieprzona pantera. Jest bardzo podobna do jej sukienki. Też jest czarna, ale mieni się na ten taki specyficzny kolor granatu. Nie przejmujcie się nim. Zapraszam, siadajcie. Jedliście już? Ja jeszcze nie. 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 Zamyka drzwi. Patrzę na to zwierzę cały czas. Ja również. Jest groźne i nienawidzi was. E, Dobra, siadam. to siadam tam, gdzie wskazała Donna. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że przyszliście odpowiednio ubraniem. Jeżeli chcecie, możecie troszeczkę się rozluźnić, jeżeli chodzi o ubrania. Nie oczekuję od każdego spokrewnionego, żeby przestrzegał tych zasad, ale jest mi naprawdę niezmiernie miło, że to zrobiliście i się przygotowaliście. Uznaliśmy to za odpowiednie. Odpowiednie ubranie do odpowiedniego miejsca. Wendy podnosi rękę. Tak. Tak, dzień dobry, Wendy jestem. Donna Akcja. Kłaniam się jej lekko głową. Mam wiadomość dla pani. Tak? Tak więc Aureliusz przesyła najszczersze pozdrowienia. Dziękuję. Jeżeli będziesz miała okazję, również mu przekaż. Czy mówił coś o prezencie? Dziękuję za niego. Fantastycznie. No, chłopcy, jak się czujecie w lateksie? To nowe doświadczenie. To na pewno, ale Budzi coś, czego się po sobie nie spodziewam. Wiedziałbym, że nie pasuje na mnie ta druga skóra. Ale raz na jakiś czas można założyć. Aż prawie nie ma różnicy, czy zakładamy skórę, czy mamy naszą własną. Odkąd nie czujemy tak dobrze dotyku jak za życia. Ale to nieważne. Muszę powiedzieć, przepiękna miejscówka i ta dyskrecja z tym lokalem. Dziękuję. Tak, mi również się wspaniały bardzo gust. podoba. Natomiast zmieniamy za każdym razem miejsce imprezy. Tak jest bezpieczniej. a jak często takie imprezy się odbywają? Zależnie od tego, jaki jest popyt, zależnie od tego, ile osób się zgłasza do tego. To nie jest jedyny klub, który posiadam. Rozumiem. Gratuluję sukcesu. Dziękuję bardzo. Salwi, ty chyba. Kluby te, prostytucja, striptease Czyli małe imperium. jest moją małą domeną, można powiedzieć. Ciekawe. Salwi, ty chyba miałeś jakąś sprawę do mości pani Dony. Nie chciałem od razu przechodzić do praw, powiedzmy, wyższej wagi. Najpierw można było porozmawiać, ale skoro tak nalegasz. Znaczy, możemy porozmawiać także omawiając dany temat. Sądzę, że nie wiem, nie chcemy też pani zabierać dużo czasu, nie wiemy. No, jeśli jest pani w pośpiechu, to Zachowaliście się na tyle kulturalnie, poza tą małą sprzeczką, którą Niedogodność. rozumiem.
Proszę bardzo. Następnym razem proszę być bardziej ostrożnym. Dobrze. Możemy przejść od razu do tematu. Jestem obecnie dosyć dostępna, więc nie ma problemu. Potem muszę wrócić na imprezę. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie mnie śmiało. To jest sama goła prawda. Podoba mi się to stwierdzenie. Tak wiele odsłania. Bo my się w ogóle nie przedstawiliśmy tutaj, tylko Wendy. Tak. Mateusz Zatorski, nowy w mieście. Z jakiego klanu, Mateuszu, pochodzisz? Pochodzę, moja pani, z klanu Ministry. O. Ciekawy dodatek do tego wszystkiego. On ta niedogodność. Rozumiem, jak najbardziej. A to jest Salvi z Banu Hakim. Wendy, mogłem się przedstawić sam, ale dziękuję. Tak, jestem Salvi, na nazwisko Hutowicz. Na klan poznała pani od Wendy. Może pani mówić na niego Ślina. Wyjmuję cygaretkę na takim przedłużeniu czarnym. Jak to kiedyś damy paliły papierosy nie blisko dłoni po to, żeby dłoń nie pachniała nimi. Rozpalam. Jeżeli byście chcieli państwo papieros, proszę. Jak najbardziej. Banu Hakim to prawdziwie biały kruk z ciebie. Tak, słyszałem, ale z tego co wiem, niektórzy takich nie lubią, więc... Może są po prostu niezbyt obyci. Czasem przyda się troszeczkę kontroli i dominacji nad tymi, którzy nie potrafią się zachować. Tak, Nikita już się dzisiaj przekonał, ale Ja tak szepczę do Salviego. Pożyczyć ci bicz? nie, dziękuję, Wendy, poradzę sobie bez niego. Ale wybaczy pani moją, nie wiem, może złe zachowanie, ale do jakiego klanu pani należy? Ja należę jak najbardziej do róży kolczatej. Jestem z Toreadorów. Coś kojarzę. Proszę wybaczyć, ale jestem nowy w tym całym biznesie. To ten piękny klan, prawda? Jeśli się nie mylę. Najpiękniejsze. Widzisz, Wendy? Najpiękniejszy. A ja nie mówiłam, że nie. Zrozumieć, Znałam... przyjść tutaj, żeby zrozumieć reputację. Cicho, Nikita. Znałam paru toreadorów. Był taki Leon, Jola, Teresa. Proszę cię, nie mów mi z tej pięknej twojej buzi o tym rozkładającym się szkielecie. Była nagrobkiem. Teresa to jest co najwyżej pokarmem dla białych robaków żerujących w jej ciele. A Jola jest jak najbardziej w porządku osobą. My jesteśmy dosyć podzieleni tutaj na pewne filie, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o Toreadorów. Mamy tutaj bardzo dobry układ. O, żółty smok. Właśnie. Też Żółty smok jak najbardziej. Ja zajmuję się klubami nocnymi. Troszeczkę podobnie jak wasz dawny znajomy Aureliusz. Mieliśmy bardzo zawsze dobre stosunki. A właśnie. Muszę zapytać. Aureliusz czy Amadeusz? Proszę wybaczyć moją ciekawość, ale Moje księżycowe dziecko, nie mogę ci na to odpowiedzieć. czy kiedyś się dowiem? Może. Ale po co wiedzieć? Nie wszystko, co odkryte i gołe, jest tak samo fascynujące. To prawda. Czasem to zakryte miejsce, szczegół dodaje czegoś pociągającego. Jeżeli chodzi o żółtego smoka, zajmuje się bardziej handlem. Jola? Imprezami. A Witali? Kto? Nikt.
nieważne. Chyba pierwsze słyszę. Takie pytanie, pani Dono, ponieważ mówi pani, że zajmuje się pani klubami, prawda? Zgadza się. Nie tylko. Nie tylko. Ja osobiście w moim rodzimym mieście byłem barmanem. Dość dobrym, wydaje mi się. I obecnie szukam pracy. Jestem muzykiem, też się mogę przydać do klubu. Ja też nie będę się chwalił, ale pogrywam. Pogrywam. Pogrywasz na czym? W czym? Ach, Salwi, ty to się sprzedać nie umiesz. No najwyraźniej nie jestem w tym najlepszy. Na basie. Na instrumentach. Muszę wam powiedzieć, że niestety nie te drzwi. U mnie barman to jest jedyne, czego mogłabym żądać. Ale z drugiej strony wydaje mi się, wyświadczę Joli mały prezent i muszę powiedzieć, że bardziej do niej powinniście się udać. Szczególnie z takimi waszymi atutami. Ja szukam trochę innych atutów. A jakich A to Nikita może by pani mi szuka pomóc. atutów? Z chęcią pomogę, jeśli mogę, ale czego pani szuka? Seks ze spokrewnionymi nie jest tak samo. Seks ze spokrewnionymi jest jak gra w szachy. Jeden niewłaściwy ruch. Spokrewnieni nie nadają się do tego. To, czego szukam, jest troszeczkę poza waszym zasięgiem. Nie chcę Oczywiście. was okaleczyć tymi słowami. Ale definitywnie powinniście rozmawiać z Jolą. Wydajecie się mieć ukierunkowanie bardziej w rockowe kluby. Dobrze mniemam? Zagram wszystko. Nie wiedziałem, że Jola takie posiada. Jola sama w sobie nie do końca, bo zajmuje się burleską jednak i różnymi przedziwnymi koncepcjami kabaretowymi i innymi. Ja jestem troszeczkę nie do końca noszę pióropusze i kolory. Wolę czernie. Jak mój kiciuś. Piękne zwierzę. Widziałem takie w zoo we Wrocławiu. Dostałam w prezencie. Od kogo? Jeśli mogę zapytać. Od jednego spokrewnionego. Mm. Bardzo ładny. Od pana Mieczysława. O! Ciekawe. Był zbyt agresywny, więc zaopiekowałam się nim. Czy panią traktuje bardziej delikatnie? Nie po to go brałam. Nie. Chodzi mi o to, czy jest po prostu wytresowany. Dzikich kotów nie da się tresować. Kotów w ogóle nie da się tresować. Koty muszą wykazać własną wolę na to. Charakterne zwierzęta. Dla charakternych ludzi. Nikito, czasem mam wrażenie, albo mam w ogóle wrażenie po twoich słowach, jakbyś naprawdę spędził dużo czasu z Aureliuszem. To nie jest prawda. Zaczynasz prawić podobne komplementy. No. Teraz pani mi zakomplementowała, skoro porównała mnie do takiego potężnego, spokrewnionego z drugiej strony rzeki. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Ja się uśmiecha. Ja nie widzę podobieństwa. Lata doświadczeń. No niemniej jednak. Czy macie jakieś pytania, czy chcemy przejść od razu do interesów? Czy jesteśmy mile widziani tutaj w przyszłości? Zgadza się. Natomiast potrzebuję być uprzedzony, ponieważ potrzebujecie dostać kolejny adres. Oczywiście. W takim razie, jak można... Natomiast muszę uprzedzić. Jestem bardzo gościnna, natomiast wolę mieć pewne rzeczy
do końca załatwione, to też chciałabym, żebyś ty, Salvi, z Banu Hakim oraz ty, Mateuszu, byli oficjalnie w anarchach. Oczywiście ja tego zorganizować nie mogę, ale po tym, jak to załatwicie, jak najbardziej zapraszam. Zajmiemy się tym, natomiast ostatnio mieliśmy dosyć dużo na głowie. I jeszcze więcej mamy z tego, co wiem. Czasem opłaca się to, że te rzeczy wszystkie przenieść na kogoś, kto tak wiele nie ma. Nasza społeczność musi koegzystować i pomagać sobie wzajemnie. Jeśli ma pani jakiś problem, któremu my możemy pomóc, oczywiście z chęcią. Właśnie Amadeusz opowiadał mi, że wybieracie się w pewne miejsce. zgadza się. I w tej sprawie mieliśmy się zgłosić. To też jest w moim interesie. Będę z wami bezpośrednio, bez gry wstępnej. Chcę, żebyście pozbyli się osób, które zamordowały moje dziewczyny. Okej, padły tutaj bardzo poważne słowa. Czy mogłaby mi pani przedstawić trochę wyraźniej sytuację, co się stało? Dobrze. Ogólnym rozrachunku nigdy nie wysyłam dziewczyn poza miasto. Jednak zostały w jakiś sposób przekonane, może czymś szczególnym. Jestem pewna, że moje dziewczyny były wytresowane odpowiednio. To też nie sądzę, żeby wzięły jakiekolwiek środki z własnej woli. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że tutaj była użyta jakaś dominacja. I wcale nie mówię o zwyczajnej dominacji. Mówię o dyscyplinie. Uważam, że coś jest dosyć szeroko znanym. To, że od granic Wołomina dalej, po mniejsze miejscowości, Sabat rozbił swoje szałasy. Czy uważa pani, że wiedzieli, co robią, że celowo chcieli panią zaatakować? Nie wiem, ale wiem tyle, że osłabiają mi biznes. Nikito, ty chyba jesteś w biznesie. Jak byś się poczuł, gdyby twoi najlepsi współpracownicy zostali znalezieni bez kropli krwi? Gdzieś w gąszczach. Zimną wściekłość. Coś jakbym stracił. Brudna robota jest czymś dla was nowszym, ale tutaj przyda się troszeczkę siły. Tak, i pozwoli Mogę pan jakiej siły, bo mam na myśli, jak zabić spokrewnionego. Prosto w serce, a Mhm. potem dekapitacja. Jak chcesz, możesz go wrzucić do ogniska. Wystaw go na słońce. Niech cierpią za moje dziewczyny. O ile jesteście w stanie to osiągnąć. Nie mam wyboru. Ja mam, ale z chęcią pomogę. Jest mi bardzo miło. Nawet jak miałbym wybór, to jestem zdania, że niektóre śmieci trzeba wyrzucić. Nie mogę wam obiecać bezpośredniej przysługi, bo to bardzo silne słowo, ale na pewno was wesprę wtedy, kiedy przyjdzie czas na to. Jeżeli coś będziecie potrzebować, moje kluby będą otwarte. Rozumiem, że obejdzie się bez wynagrodzenia pieniężnego. Nie no. Pieniądze. Nie powiedziałbym, Czyli w tym stylu mówimy. groszem nie śmierdzę, więc... Ale to tylko Salvi. My nie prosimy o nic takiego. Tak. Ile chciałbyś za głowę Salvi z Banu Hakim? Jaka jest twoja cena? Bo powiedzmy, że na pewno będzie zniżka za to, co zrobili, więc
Uporam się z nimi z małą przyjemnością. Och. Banu Hakim wchodzący w handel. A czy ma pani ich liczbę? Ile możemy się spodziewać? Bo to też jest informacja, która mnie interesuje. Im głębiej w te miasta, tym może być więcej. Kur... Nie mogę powiedzieć ci idealnych liczb. Dobrze, powiedzmy 8 000 za głowę. Nie ma najmniejszego problemu. W takim razie Co więcej, 10 000 za głowę. przyjemnością nie odrzucę takiej oferty. Salvi, czy wiesz trochę na temat swojego klanu? Szczerze mówiąc, jedyne co wiem, to że mamy dziwne upodobanie do krwi spokrewnionych i Och, to jest tyle w sumie. niebezpieczne narzędzie. Nie, chodziło mi o to, że wasz klan na ogół pełnił funkcję tych, którzy byli jak policjanci, Stróżami prawa. którzy strzegli porządku. Tak, Salvi. Więc może to byłby twój konik. Szeryf. Tylko słyszałem, że właśnie w anarchach takie instytucje nie ma ich. Nie musisz mieć odznaki do tego wszystkiego, ale możesz pewne rzeczy pełnić na własną rachubę. Jak już jestem w tej grze i po tej stronie, to myślę, że jeśli mogę coś dla niej zrobić, to czemu nie? Jak jesteśmy w końcu w tym razem, jak ma być ta inkwizycja, która nas wszystkich spali, to fajnie by było przeżyć. To prawda. Będzie ciężki czas dla nas wszystkich. Ale odparliśmy już Sabat kiedyś z Warszawy, to odeprzemy ich. Mało czasu zostało. Historia się powtórzy. Właśnie. To nie tylko drugi raz, Salvi. To miasto odpierało tyle rzeczy. La Sombra przez wiele lat. Czyli to miasto ma na pewno głęboko zakopaną historię, której nie znamy. Legendy powiadają, troszeczkę głupkowate, że Warszawa nie może upaść nigdy. Bo jest sercem Europy. Ma być przykładem. Rozumiem. Albo aortą. W sumie pasowałoby do Wisły. Serce. Okej. Proszę wybaczyć. Wendy lubi myśleć. Wendy jest malkawianką. Żaba mądrości. Przemówiła do mnie pewnego dnia. Powiedziała, by nie ufać sercu. To masz nie ufać Warszawie? Wątpię, żeby o to chodziło. A w Warszawie to na pewno nie powinnaś ufać, kochanie. Oj, nie robię tego. Znaczy, w sumie zależy. Mówiłam, że nie mamy dużo czasu, ponieważ spotkałam się z kimś. Ta osoba mówiła, że nadejdzie to za około miesiąc. Może trochę ponad miesiąc. Miesiąc. Inkwizycja, owszem. To bardzo krytyczna informacja. A po nich nadejdzie jeszcze większe niebezpieczeństwo. Inne niż Sabat i Inkwizycja. No świetnie. Jeszcze nieznane. Nie. Kuei-jin. Ciekawe słowo. Brzmi... Nie znam go. Jeszcze słyszę. Może Żółty Smok by coś wam powiedział na ten temat. Jak mogę się z nim skontaktować zatem? Żółty Smok pochodzi z Wietnamu. Ale to nie brzmi wietnamsko. To jest problematyczne. Żółty Smok nie jest otwarty tak bardzo jak niektórzy z nas. Najlepiej przez Syrenę. Porozmawiam z nią zatem. Żółty Smok również jest toreadorem. No dobrze, o nim świadczy.
Jeszcze w takim razie zadam ostatnie pytanie. Czy mamy samemu się zaopatrzyć w wyposażenie potrzebne, czy ktoś to załatwi? Wyposażeniem? Co masz na myśli? Broń. Aha, broń. To nie jest moja działka kompletnie. Ale na pewno możesz się odezwać do kogoś z Brudża. Ktoś na pewno ma broń. Mhm. Nikita, co się stało z naszymi kołkami? Jakby są gdzieś, trzeba tylko poszukać. W sumie mam jeszcze jedno pytanie, bo jeśli mówimy o broni konwencjonalnej, rozumiem, może pani nie wiedzieć tego, bo domyślam się, że nie jest to codzienne doświadczenie, ale czy strzał Konwencjonalny? palnej, A. czy strzał w głowę albo w serce coś sprawia, czy to jest jak przebijanie papieru ołówkiem? Nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. W sensie, czy strzał w głowę zabije spokrewnionego? Nie. Nie zabije, ale powali, unieruchomi. Salvi, jesteś taki młody i nowy. Nawet jak się nam utnie ręce, nogi, to potrafimy po nocy je wygenerować, że tak to ujmę. Wow, to niesamowite. Zależy po której, jak, kiedy, jaka jest siła twojej krwi. Niemniej jednak, jak mówię, ktoś z Brudżach się zajmował takimi rzeczami. Dużo osób zawsze z Brudżach uczestniczyło w wojnach, walkach, tym wszystkim. Więc Brutus. Właśnie chyba też o tym myślałem. coś mówi mi to imię. Prawdopodobnie, tak. Mamy namiary do niego. Proszę mi wybaczyć, niektórzy ze spokrewnionych zmieniali swoje przydomki wielokrotnie. Nie ma sprawy. Zrozumiałe. Czasem maskarada musi być jeszcze bardziej wewnątrz maskarady. Czy pan Amadeusz mówił coś jeszcze, że mamy się z nim skontaktować po spotkaniu z panią, czy do roboty? A właściwie nie ustaliliśmy tego, ale myślę, że jeżeli jesteście w stanie, to proszę śmiało. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ponieważ pani Jola powiedziała nam, że powinniśmy porozmawiać z panią na temat tego, że Nikita chciałby otworzyć klub nowy dla anarchów, zastępujący Jamę Zła. Wita patrzy długo na Wendy, wiedząc, że znowu coś go wkręca, ale później odwraca od niej. Proszę, kontynuuj. Chcieliśmy po prostu prosić o pozwolenie tego rodzaju. Dobrze, jakiego formatu będzie to klub? A to już proszę z Nikitą rozmawiać. Tak, to prawda, dopiero właściwie zaczynamy o tym myśleć, o tym formacie i tak dalej, ale chcielibyśmy, żeby jednak wielu spokrewnionych było przyciągniętych tym wystrojem wnętrza, więc raczej będą odpadały łańcuchy z jamy zła. Nie miałem nigdy nic przeciwko łańcuchom. Ale słyszeliśmy, że parę spokrewnionych miało, dlatego chcielibyśmy, żeby wszyscy czuli się jak w domu. Nie każdego kręci to samo. Może gdyby się udało na przykład, jak to się powiedzieć, piętra tematyczne, jedno takie bardziej. To jest całkiem rozsądne. Ale jak mówię, jakiego formatu ten klub? Salvi tak podnosi rękę i patrzy na Nikitę. Jeśli mam tu jakieś słowo, to chyba wiesz, co mnie by interesowało. Strzelnica. Połączona z klubem metalowym. Tak, zgadza się. Ach, To był taki drobny żart nasz. gasi swojego papierosa, poprawia sukienkę. Wątpię, może ja odpowiem, bo widzę, że nikt chyba jeszcze nie jest pewien, ale na pewno nie będzie to klub takiego pokroju. Zatem macie moją permisję. Nie chcę po prostu konfliktu interesów. Nie, bo tak patrzę na Nikitę. Wątpię, żeby był Nie. w stanie
dobrze oporządzić taki lokal, takiego typu. To prawda. Zresztą sądzę, że żaden z nas by się do tego nie nadawał. A i pani sobie świetnie radzi, więc czemu mielibyśmy się wtrącać? Miło mi. Czy już wszystko wiecie? Nigdy tak. Ja tak. Ja jestem również. usatysfakcjonowany. Bardzo miło było panią poznać, bardzo miło. Dziękuję, bo oczekuje na mnie ktoś jeszcze. Rozumiemy. Poznałem Envy. Kogo? Tak się przedstawiła. Mówiła, że będzie się później z panią spotykać. Mm. Miała plakietkę pod Głuptasek. szyją. W porządku. W takim razie nie zajmujemy już pani więcej czasu niepotrzebnie. U mnie w klubie każdy może być kim chce. Ja się skłaniam teatralnie. Ja Ja również. przytakuję głową. Wow! Tak, ty też, pa. I tak macham do tego, Ma jakieś do tej imię? pantery. Mhm. Nie zdradzę tym razem. Może przy następnej okazji. Jak mówię, to co zakryte też potrafi być ciekawe. Nawet ciekawsze. Wychodzimy. No nic, Znaczy do ja widzenia. wychodzę. Ja też wychodzę. Ja też. Chciałbym kierować się do wyjścia już, Mhm. ale Donna wstaje i wychodzi. Korneliuszu, możesz już wejść. Korneliusz wchodzi i do Nikity wysyła całusa. będzie się można z tobą spotkać później. Eve. Mówiłeś chyba Envy. Wchodzi i ignoruje twoje pytanie. Wychodzę. Więc No. Także sprawy, rozumiem, oficjalnie załatwione, prawda? No, jeszcze trzeba zadzwonić do Amadeusza i spytać się go. Ma ktoś monetę? Monetę? Tak, zwykłą Wendy, monetę. czy widzisz jakieś kieszenie na mnie? No Gdzie właśnie, miałbym tą monetę w schować? szatni zostawiłem. Okej, to chodźmy się przebrać. Potrzebuję monety. Ja jeszcze się skończyłem. Aha, dobrze. Niestety Mateusz, ktoś mi zajął mój... No, muszę się pożywić. Wyluzuj. niech ci będzie, Nie tylko... spinaj pośladów. Rozluźnij majty. Patrz, jak masz luźne. Będziesz Tak. być swobodny w tym miejscu. A Są nie. skórzane, trochę mnie ubijają, ale niech będzie. Użyj talku do dzieci, żeby cię nie wcierały. No właśnie, spocisz się chyba w takich. My się nie... No właśnie, Co no właśnie? no nie pocimy się. Idę się rozejrzeć Ale ty możesz. za jakąś panią. Nikita, gdzie idziesz? do szatni. Się już Okej. zacząć przebierać na ten. Czyli wasza trójka idzie do szatni, a I Mateusz... właściwie też się pożywia. Właściwie ja też tak myślę, że jak już jestem, to skorzystam. No dobrze, no to w tej sytuacji akurat po prostu rzućmy sobie. Na co? Na co? Charyzmę plus może być to etykieta, zastraszanie, czy perswazja lub przebiegłość. To jest dowolne dla was. Zależnie jak wy byście chcieli to zrobić. Możecie opisać, do kogo podchodzicie, jak podchodzicie i tyle. I po prostu to wszystko ja uznam jako wykonaną akcję. W takim razie ja rzucę na charyzmę plus perswazję. Ja rzucę charyzma plus przebiegłość, bo nie chcę zastraszać. Ja również rzuciłam charyzmę plus przebiegłość i na mojej kości głodu jest 1. Na mojej też. Nie. Moment, a ja sobie sprawdzę. A na mojej nie. Kim ja? Też blisko. Ja mam 1 sukces. Wow. Ile kompulsji dzisiaj, przepraszam? To już będzie 4. 4. 4, wszyscy Każdy mieliśmy. już- Każdy już mieli i każdy po jednej. Dobrze. Dowiemy się, jakie kompulsje, moi drodzy, mieli. Na następnej części zapraszam na już oczywiście 3. Do usłyszenia.